Byłbym szczęśliwy móc się raz jeszcze urodzić. Zresztą nieważne urodzenie. To raczej chodzi o dzieciństwo, o te lata beztroskie, sielskie, anielskie, w których o nic nie trzeba się troszczyć, bo do tego służy ojciec i matka. Dziecko już od kolebki nosi w sobie skazę, coś w rodzaju iskry, która często gaśnie, a czasem, dobrze rozdmuchana, roznieca się i przeobraża w życiową pasję. Czyż dla przyrodnika może być coś wspanialszego od możliwości uchwycenia tajników natury tak skrzętnie ukrywanych? Laika staje się moim nieodłącznym towarzyszem. Uparcie trwam przy swojej pasji i jestem nieugięty w idei bezkrwawych łowów. Wojna, rozstanie, utrata wszystkiego prócz pasji i zapału niegasnącego. Byłem zmuszony ukrywać się w lesie. Nigdy przez cały czas tego bezprawia, terroru i rozboju nie przyszła mi ochota bezkrwawych łowów. Jeszcze nie ucichły ostatnie grzmoty przewalającego się frontu, gdy nagle znów wszystkie lęki, zgrzyty i ciosy wojenne poszły w kąt, zapomnienie i od nowa opanowała mnie stukrotnie silniejsza pasja. W 1949 roku na otwartym zjeździe w Wiśle zawyrokowano ogłosić Puchalskiego jako najgroźniejszego formalistę. Moje 4 filmy zostały zniszczone, znikły raz na zawsze. Tak szumnie zakończyłem etap twórczej pracy w odrodzonej Polsce. Znów wysiłki 5 lat podeptano, zbłocono. Tym razem nie kutymi butami napadającego okupanta, lecz trzewikami noszącymi potężne cielce bezdennej, złośliwej, nikczemnej głupoty zakutej w czerepie. Tam, gdzie człowiek nie zagęścił terenu, tam, gdzie niszczycielska jego ręka nie sięga po skarby przyrody, by całkowicie wyeksploatować ją z bogactw dla swej korzyści, można spotkać zwierzęta, które nie boją się ludzi. Ideał, marzenie każdego filmowca przyrodnika. Wielka wyprawa, ale jeszcze większa przygoda. Filmując i przebywając w plenerze, żyjemy na ogół w bardzo trudnych warunkach. Ważne jest więc umiłowanie tej pracy, bo na ekwiwalent finansowy nie można liczyć. Stawki wytwórniane nie przewidują żadnych wyrównań za ciężkie warunki pracy, za dłuższy z konieczności okres produkcyjny. Film przyrodniczy w naszych warunkach to raczej hobby niż zawód, na którym można oprzeć swoją egzystencję. Mam wrażenie, że człowiek się rodzi już z jakąś skazą, jakąś iskrą specjalną, która później zostaje rozdmuchana, rozbudowana do takiego momentu, do jakiego ja w tej chwili doszedłem, że ja żyję przyrodą, kręcę filmy, fotografuję, piszę książki, mam audycje. Jestem po prostu ciałem i duszą oddanym przyrodzie. To nie 50, a chyba ledwie 5-10 lat pracy, bo czas zagubił się w wielkiej pasji do przyrody. Jestem szczęśliwy. Spełni się moje największe marzenie. Będę w śnionej Antarktyce. Tam zrealizuję swój ostatni film. Robienie filmów to bardzo ciężka praca. Mam tyle jeszcze spraw do uporządkowania w fotografii, tyle albumów do wydania. Ja nie chcę umierać w łóżku. To nie jest mi pisane.
Ja traktuję mój zawód, moją pracę fotograficzną i filmową nie tylko jako hobby, jako pasję życiową, ale jako jakieś współzawodnictwo z trudnościami, które życie na człowieka nakłada. Ja robię to, co jest trudne. Tej mojej pasji musi towarzyszyć pełnia swobody i radości życia, wszechwładnie trwająca i wszystkim się udzielająca.